Niedziela 9:44, słońce już wysoko, znów bezchmurne niebo i ma tak być aż do poniedziałku. Cały dzień ma dzisiaj być bezchmurne niebo w prognozie. Zobaczymy, co dzisiaj wyniknie ciekawego. Zapraszam. Ostatnio w nasze ręce wpadła gra 7 cudów świata pojedynek. W sumie myślałem, że może dzisiaj zagramy. Jeszcze nie rozpakowane, na razie wyciągnięte elementy. Tu jakieś karty. Tu też jakieś karty. Tutaj notesik na punktację, żetony. No i instrukcja. To jest najciekawsza instrukcja. Format mały, ale 18 stron. To była jakaś harda sprawa. To jest niby streszczenie. Podstawowe zasady. No ale te 18 stron to trochę nie zachęca. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dobra, to pierwsza rozgrywka zakończona. Teraz tak. Tu jest punktacja. Okazało się, że nie udało nam się zwycięstwa militarnego zrobić, bo żeśmy się kręcili wokół granicy. Ani zwycięstwa naukowego, bo jeden gracz miał 3 symbole. Drugi gracz miał też 3 symbole, czy mieć 6, więc tutaj już my polegli pod tym względem. Cuda świata to jeden gracz wybudował 2, jeden gracz żadnego. No i było dość ciężko momentami się połapać. No, natomiast gramy w otwarte karty, więc można sobie nawzajem podpowiadać ewentualnie, jak się ma ochotę. W sumie pierwsza rozgrywka, więc się uczyliśmy, więc podpowiadanie tutaj było jak najbardziej na miejscu. Trochę handlu trzeba było zrobić, trochę jakichś przeliczeń, ale w sumie idzie się fajnie do przodu. Są 3 epoki. W każdej z epok się takiego jakby pasjansa rozkłada, czyli są karty otwarte, zamknięte, białe to otwarte, kolorowe to zamknięte i w ten sposób się te karty dobiera i się decyduje, czy się buduje, czy się sprzedaje kartę, czy się buduje cud. Więc zasada jest prosta. Tu się generuje zasoby, ale nie trzeba ich zliczać, po prostu 2 kamienie po prostu pozwalają wybudować coś, co wymaga 2 kamieni, na przykład tutaj ten cud. Karty żółte to takie handlarskie, karty brązowe to takie surowce, to są jakieś te wytworzone rzeczy, czerwone to militarne, ale tu się nam wyrównało bardzo, zielone to naukowe, niebieskie to ogólnie prestiż, a fioletowe to gildie. I to się mega szybko, intuicyjnie zapamiętuje. O, straż zaczęła być. To przerwa w grze i idę nagrywać strażaków. No, więc wracając jeszcze do omówienia tej gry, to są gry, których po przeczytaniu zasad wydaje się, że się mniej więcej je zna, a później zaczynają się schody. Albo odwrotnie, że jak się czyta zasady, to się nie ma pojęcia, o co chodzi, ale jak się zacznie grać, to od razu się wszystko układa. To jest ta druga wersja. Przeczytałem tą instrukcję i czułem się tak zainteresowany, ale jak zagraliśmy, to w ciągu pierwszych paru minut wszystko zaczęło się układać, sensownie dziać. No, tutaj jakieś były przeliczenia, ale to wszystko się mieściło do 20, więc myślę, że dzieciaki, które mają liczyć do 20 w miarę płynnie, tabliczka mnożenia do 20, dodawania, odejmowania, powinien sobie bez problemu poradzić. No i można się dowiedzieć trochę o starożytnych kulturach, bo są tu właśnie jakieś wytwórnia papirusu, zbrojownia, fortyfikacje, pracownia naukowe, jakieś takie klimatyczne. Gra bardzo ładnie wydana, fajne żetony, także w sumie nic tylko polecać. No ale tylko niestety to jest pojedynek, więc osoby, które siedzą przeciwko siebie, to muszą trzymać swoje nerwy na wodzy, żeby się nie pobić w trakcie rozgrywki. Nie ma tu kooperacji. A no i jeszcze do bardzo zgrabnego pudełka się to chowa. Tutaj monety można przykryć kartami. Tutaj rozgrywka strategiczna tutaj wchodzi w to miejsce, na to streszczenie.
Pudełko jest wielkości dłoni, więc nie najmniejsze, ale też nie największe, bardzo zgrabne. To też się liczy. No, więc dzisiaj tak wyszło, że w końcu jakoś udało nam się mniej więcej odpocząć. Nie wiem, jak to się wydarzyło, ale ostatni tydzień, czy nawet chyba w sumie 2, bo łącznie z urlopem to była totalna jazda. I dzisiaj odpocząłem i już wróciliśmy do normalności, więc od jutra pewnie jakieś odcinki typu spacer nad jezioro, typu przemyślenia o stoicyzmie i inne takie różne. No, także dzisiaj to będzie chyba już koniec. Dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam Was na kolejny już jutro. Hej!